Cześć, siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jak zdążyliście zobaczyć, dziś na warsztacie Audi A5 jest to, słuchajcie, Audiczka z 2-litrowym TDI-kiem pod maską, 143-konnym, kod silnika CJCA. No jak na pewno się zdążyliście zorientować, dziś będziemy sobie działać przy wymianie rozrządu. Słuchajcie, rozrząd zamówiłem Continentala. Oprócz tego na wszelki wypadek zamówiłem sobie rolki, napinacz, pas KPK, dwa rodzaje pas KPK, wyszły po kodach silnika, nie wiem, który pójdzie, także się okaże. No, także czeka nas troszeczkę roboty. Na pewno będziemy sobie musieli wyrzucić cały dziób na zewnątrz, z racji tego, że no niestety tutaj nie ma na tyle miejsca, żeby włożyć ręce, także no niestety cały dziób robi papa. No to chyba, słuchajcie, woli wstępu to chyba tyle. Także bierzemy się za robotę. Ja Wam pokażę, jak ten rozrząd ogarnąć krok po kroku. No i tyle, no co, nie będziemy przedłużać. Jedziemy z koksem.
udało się, słuchajcie, ogarnąć zdjęcie dzioba. Powiem wam, że pierwszy raz w A5 ściągałem dziób, więc trochę była to dla mnie nowość. No ogólnie wiele elementów się powtarza z innymi, słuchajcie, modelami z grupy Waga, ale niektóre rozwiązania były troszeczkę nowe. No ogólnie gdzieś tam mocowanie lamp, troszeczkę tu z jedną lampą, z pierwszą lampą prawą, którą zacząłem wyciągać, trochę się lekko tam się przymiksowałem, ale druga już poszła lepiej. No, także ogólnie, słuchajcie, rozrząd, jako rozrząd, to powiem wam, że widać, że już ma no, swoje najechane, swoje lata. Nie wiem, czy to akurat będzie widać w kamerze, ale ogólnie tutaj struktura grzbietu paska, no już ona jest po prostu, no jest spękana, już jest sparciała. I sam również, słuchajcie, pasek, nie wiem, czy kamera to, czy uda się to ująć kamerą, ale tutaj jak macie splot paska, to przy każdym praktycznie splocie jest, no jest przerwa, czyli widać, że po prostu ten pasek już się zaczyna ze starości rozwarstwiać. Ogólnie, słuchajcie, silnik jest suchutki, także fajnie, aż przyjemnie popatrzeć i słuchajcie, podziałać sobie przy silniczku, który jest suchutki, który nie jest zażygany olejem. Z każdej strony w zasadzie jest sucho, nie widzę kompletnie żadnych wycieków. Tu gdzieś delikatnie w rogu jakby miseczka delikatnie puszczała. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tutaj o. Takie lekkie jest przypocenie, ale to tylko tutaj. To nawet nie ma, słuchajcie, żadnych tutaj zacieków, żadnych śladów. Gdzieś może delikatnie zaczyna coś minimalnie puszczać. Ale tak ogólnie silnik jest suchutki z tego co widzę. Więc mówię, aż przyjemnie przy takim silniku podziałać. Dobra, słuchajcie, więc tak. Od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od tego, że ustawimy sobie wstępnie słuchajcie, rozrząd na znaki. A zaczniemy od słuchajcie, koła pasowego. Tutaj na dole, akurat tak się ustawiło koło, tutaj na dole mamy nacięcie na kole. No i tutaj jak zgramy sobie z tym znakiem, no to w tym momencie mamy wstępnie ustawiony rozrząd. Oczywiście będziemy musieli sobie poluzować do ustawienia te 3 śruby tutaj na wałku rozrządu. Tutaj pójdzie blokada, tylko że ona będzie gdzieś w tym miejscu. I tak samo pompa. Pompa tak samo będzie musiała być, koło pompy będzie musiało być poluzowane, czyli te 3 śruby musimy poluzować. I pompa również będzie ustawiona na blokadę. Blokada wchodzi tutaj, to zaraz wam pokażę, w trakcie wymiany rozrządu. Tutaj jest otwór w głowicy. No i tak to wygląda. Oprócz tego jeszcze grzebień na pewno będziemy musieli sobie tutaj po zdjęciu koła pasowego, będziemy musieli sobie grzebieniem zablokować dolne koło zębate wału korbowego. No i w tym momencie będziemy sobie mogli przystąpić do wymiany pompy wody, napinacza, jednej rolki, drugiej rolki. No i oczywiście śruby też są w zestawie nowe, więc te śruby też oczywiście wymienimy. Teraz na początek jeszcze zdejmiemy sobie pasek osprzętu. Pasek widzę, że pójdzie do wymiany, bo też jest widać już taki troszeczkę przyparciały. Nie jest najgorszy, nie jest tragiczny, ale już założymy nowy. Już przy takiej robocie no to już nie jest jakiś wielki koszt, a na pewno po lata. Zobaczymy sobie, ocenimy oczywiście, czy nie ma gdzieś luzów, czyli łożyska, w jakim stanie są łożyska, sprzęgiełko alternatora. No właśnie, jedyna rzecz, o której zapomniałem, to profilaktycznie zamówić sprzęgiełko alternatora. Miejmy nadzieję, że nie będzie zatarte. No. O i tu jeszcze jedna roleczka, czyli w sumie są 3 rolki. Raz, dwa, 3. 3 rolki, napinacz, pasek i komplet śrub. No dobra, słuchajcie, to co? Zdejmiemy sobie pasek osprzętu, posprawdzamy sobie tutaj rolki osprzętu i weźmiemy się za zdjęcie tego koła pasowego. Dobra, zaczniemy sobie od zablokowania napinacza. Dobra, więc tak. Słuchajcie, rolka napinacza już tutaj łożysko huczy. Tylko zobaczymy,
jak ten napinacz pracuje. Nie, napinacz pracuje jeszcze ładnie, gładko. Nie czuć jakichś przeskoków, oporów, więc napinacz jeszcze zostawimy. On jest oryginalny, ale jeszcze go zostawimy. Także zmienimy sobie samą tylko rolkę napinacza. Tu już też się delikatnie zaczyna odzywać. Nie wiem, czy to słychać. Już się zaczyna odzywać i już... O, słyszycie? Już jest luz. Także te dwie roleczki sobie zmienimy. Jeżeli chodzi o sprzęgiełko. Sprzęgiełko chodzi, więc też zostawiamy. Poczekajcie, zobaczę, kto to dzwoni i zaraz wracamy. Dobra, to kółeczko sobie napinacza od razu odkręcimy. Ok. Odkładamy na boczek. Czyli w sumie napinacza nie musimy mieć w tym momencie zablokowanego. I tu jeszcze roleczka prowadząca. S-Plane 10. Od razu odkręcimy. Okay. No dobra, to teraz tak, ustawimy sobie teraz rozrząd wstępnie na swoje miejsca, na znaki. Dobra, jeszcze zobaczę tylko, czy auto jest na luzie, na neutralu. Jest. No i dobra. Oczywiście nie muszę takiej prostej rzeczy oczywistej tłumaczyć, że kręcimy zgodnie ze wskazówkami zegara. Z kierunkiem wskazówek zegara. Dobra, przejechałem trochę. To jeszcze raz jedziemy. Teraz musimy zrobić oczywiście 2 obroty wałem korbowym. Ok. I znaczek nam dojechał. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Tutaj zobaczcie, w tym miejscu mamy nacięcie na kółku, no i tutaj mamy znak na obudowie. To oczywiście wstępne ustawienie, to nie musi być jakoś mega idealnie, ale już tutaj widzimy w tym miejscu, o, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie akurat widać dobrze, ale tam już widać otwór na pierwszą blokadę, a tutaj już pompa nam się ustawiła, zobaczcie. Czekajcie, zaraz wam pokażę. O, tutaj tymi widełkami w miejscu blokowania właśnie koła pompy wtryskowej. No i dobra, wstępnie mamy ustawione, więc możemy sobie teraz w tym momencie, słuchajcie, tutaj, o, zobaczcie, te 4
4 śruby na S-Plan 10 odkręci. Oczywiście nie ruszamy centralnej śruby, bo nie mamy takiej potrzeby, chyba że wymienilibyśmy uszczelniacz Simmering tutaj pod kołem zębatym dolnym, no to w tym momencie oczywiście tą śrubę musimy odkręcić, ale tutaj mamy suszę, nie wymieniamy Simmeringu, więc w ogóle nie ruszamy tego koła, nie mamy takiej potrzeby. Dobra, to ja sobie tutaj strzelę od razu z pistoletem. Ok. Kółko zdejmujemy. I teraz musimy sobie odkręcić tutaj osłonę rozrządu. Dosyć mocno dokręcone Torx 27. Teraz się znajdę taki z rączką, będzie łatwiej. No, jak strzela strzycie. Wygląda na to, że puszczają oryginalne pieczęci. No i kurczę, powiem wam, że już jest chyba lipa. Bo widzę, że pod kółkiem jest mokro. I chyba będzie problem. Kurczę, gdzie jest latarka? No, jednak cieknie spod uszczelni, znaczy spod Simmeringu. Także niestety nie obędzie się bez wymiany Simmeringu. Zobaczcie. Tu są plamy, już olej rozrzuca. To oczywiście jest początek, ale no niestety nie możemy tego tak zostawić. No i teraz mamy problem. Słuchajcie, mamy problem, bo godzina jest dokładnie 19 z minutami, 19:12. O tej porze już niestety hurtownie są pozamykane. Dziś jest piątek. To jest lipa, ale zaraz zobaczymy jeszcze na półkę. Na półce jeszcze mam jakieś różne uszczelniacze. Simmeringi. Takie w razie W. Zobaczymy, może coś akurat przypasujemy. Chodźcie, zobaczymy. Ej, kurde. Zobaczcie, zawsze zamawiam uszczelniacze i tym razem oczywiście zapomniałem. Tu mam jakiś zestawik. To chyba wszystkie, które mam. No dobra, musimy sobie teraz tylko zobaczyć w programie. Czy... Czekajcie. Czy któryś może pasować. O, dobra, poczekajcie. Historia. Audi A5. Silnik, uszczelnienie, pierścień.
Dobra, od strony skrzyni nas nie interesuje. Szukamy teraz tak. Wał korbowy. Czekajcie, gdzie jest wał korbowy? Budowa od strony czołowej. Simmering wału. Corteco. 35×48×10, ale to jest, czekaj, to jest wałka, czy wał? Opis. Chyba wał, ale pewności nie mam. Dobra, zobaczymy na Corteco. Z Corteco mam tylko 1,32×47, więc to nie jest na pewno to. Czekajcie, zobaczymy, skrosujemy zamienniki. Mam tu jakiś z Elringa, z Wiktora Rańca. Dobra, Rańc 81, 34 ten nie, 15, czyli tak z Rańca nie, z Elringa. Elring 155.560. Kurde, jest. Zobaczcie. Stary już się wyleżał. Stary uszczelniacz już się wyleżał, ale jest. Ale czekajcie, jeszcze nie ten, nie. Nie, no jest ten numer 155.560. PTF ACM. No to jest szansa, że to będzie to. Tylko teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście wału korbowego. Mam nadzieję, że wału korbowego. O Jezu, dobra, teraz mamy dodatkową robotę, bo musimy tak czy siak odkręcić, słuchajcie. Musimy odkręcić koło zębate. Zobaczymy, czy to jest rzeczywiście. Kurczę, nie mam pewności, czy to jest wałek, czy wał. Dobra, nie mamy prowadniczki do niego. Mamy jakieś prowadniczki. Ja teraz mówię, dobra, musimy się upewnić, czy to będzie wał na pewno. Także musimy teraz sobie zdemontować kółko. Dobra, słuchajcie, pierwsze co, to sobie najpierw ustawimy rozrząd na znakach i w międzyczasie sobie spróbujemy sobie zdemontować to koło. Będę musiał sobie jakoś zablokować wał korbowy. Spróbuję sobie od dołu dojść do wieńca koła zamachowego i na wieńcu zablokować wał i dopiero tutaj sobie będziemy mogli odkręcić. Dobra, słuchajcie, ja wskakuję pod auto i spróbuję sobie ten wał właśnie sobie zablokować. No i dobra, słuchajcie, fajnie, udało mi się zablokować wieniec, wał korbowy tutaj na wieńcu koła zamachowego. W skrzyni biegów od spodu jest taka zaślepka plastikowa. Później Wam ją pokażę, także jest możliwość jej zdjęcia i zablokowania wieńca. Także wieniec sobie zablokowałem, także jak możecie zobaczyć, już mi śruba puściła. Także śrubkę mamy odkręconą. Dobra, to teraz tak, ustawimy sobie wstępnie sobie, słuchajcie, poblokujemy sobie kółka i co? No i wymienimy sobie oczywiście ten uszczelniacz. Dobrze, że akurat się udało go, że miałem go na półce, tylko teraz kwestia, ja też nie popatrzyłem, bo mówię, nie jestem pewien, czy to jest wał korbowego, czy wałka rozrządu, a tam, nie wiem, to już zaciemnienie o tej porze. A jest jak byk napisane, że to jest uszczelniacz wału korbowego, także jesteśmy w domu. No dobra, to co, spróbujemy sobie tutaj ustawić ten rozrząd. Ja sobie tam odblokuję wał korbowy na wieńcu. Ustawimy sobie rozrząd, no i sobie powymieniamy co trzeba. Dobra, działamy.
Dobra, ustawimy sobie w takim razie wstawimy sobie rozrządzik. O, tutaj weszła nam blokadka idealnie. Teraz kółko pompy. No kółko pompy mamy teraz troszeczkę przestawione. Troszkę kółeczko mamy przestawione, także tak czy siak będziemy sobie musieli poluzować wszystkie te śrubki. Zobaczymy teraz właśnie, jak wał będzie nam pasował. Słuchajcie, mam 4 aż takie 4 albo 5 nawet będę miał takich tych blokad na tych grzebieni. Kurczę, powiem wam, że nigdy nie wiem, która rzeczywiście pasuje, ale dobra, tu mam oznaczone. Czyli teoretycznie chyba ta powinna pasować. O, nie, czekajcie, źle. Okej, dobra, czyli tak, wszystko mamy lekko poprzestawiane. Dobra, trochę nam brakuje. Dobra, to teraz tak, ja sobie tutaj poluzuję te wszystkie kółka. Ja się nie bawię tutaj w jakieś znaczenie markerami, bo tutaj mamy i tak wszystko poblokowane. Czekajcie, bo muszę sobie wziąć jeszcze 18. Także luzujemy sobie te tutaj 3 śruby na wałku rozrządu i teraz musimy sobie jeszcze poluzować. Musimy sobie te 3 śrubki. Tylko czekajcie, już teraz nie pamiętam, jak to kółko się blokowało, żeby te śruby poluzować. To chyba w sumie nie jest taka wielka siła. Dobra, czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra, sam pin nam zablokował. Tutaj nie ma jakiejś dużej siły do kręcenia. O, dobra, pin nam siadł. Czyli tutaj pompę mamy zblokowaną. Wałek rozrządu mamy zblokowany. Śruby mamy poluzowane. Zaraz sobie oczywiście je wymienimy. No i tutaj już prawie nam pasuje nawet wał korbowy, ale jeszcze musimy kawałeczek musimy kółkiem cofnąć minimalnie dosłownie. O! Jeszcze minimalnie. Ok. No i dobra. Tak, czyli wszystko nam fajnie pasuje. O, dobra. Wszystko nam fajnie pasuje, czyli w tym momencie możemy sobie już zdjąć pasek. Możemy sobie poluzować napinacz. Żeby sobie poluzować napinacz. Klucz 13. Od razu możemy sobie tutaj roleczki poluzować. Jedną, drugą, tutaj klucz 15. Ok.
Słuchajcie, ja zawsze jak zakładam pasek, ale to i tak Wam zaraz powiem przy montażu, te rolki sobie zawsze na końcu zakładam, bo łatwiej jest pasek sobie założyć. Pyk. Ok. No i dobra. Pasek, powiem Wam, nie wiem czy to słychać, ale aż skwierczy pod palcami. Także już jest dosyć sparciały. Nie wiem czy to akurat uda mi się Wam pokazać. Ale zobaczcie jaką ma strukturę. Jaki jest spękany ze starości. I tutaj po prostu na szwach jest, na splotach już są po prostu szczeliny, rowy. Także pasek no już swoje przejeździł. Także Panu już podziękujemy. Ciekawe czy w zestawie będą szpilki nowe. Powinny być teoretycznie. Dobra, jeszcze sobie odkręcimy tylko tą rolkę prowadzącą. Ok. Na pasku w sumie powiem Wam, że nawet nie widać żadnych sygnatur, więc chociaż nie, coś tu widać. Nie no, Continental był. Dobra. Myślałem, że się wytarło. Continental był założony również, tak, a my również zakładamy Continental. Dobra, no to teraz tak. Zdejmiemy sobie tutaj kółko. Złaś. Trochę toporne jest to kółeczko. Powoli schodzi. Okay. No i widać ewidentnie, że się z uszczelniacza tutaj uszczelniacz się nam poci. Dobra, przymierzymy sobie wstępnie simmering. No to wygląda, że to chyba wstępnie będzie to. Tylko słuchajcie, muszę sobie znaleźć tą tulejkę prowadzącą. Mam gdzieś takie tulejki, tylko muszę teraz poszukać, bo wiecie co, boję się, że mi się warga zagnie. Nie byłoby to wskazane, a po tulejce dosyć fajnie to wchodzi. I teraz tak, tutaj jest jakiś czas,
od 4 godziny. Pamiętajcie, że zawsze po montażu uszczelniacza, jeżeli uszczelniacz jest, zobaczcie, z taką wargą, to jest teflonowy, to w tym momencie od montażu tego uszczelniacza ten uszczelniacz potrzebuje 4 godzin do tego, żeby po prostu się ułożyć powiedzmy na wałku, na wale, w zależności gdzie jest montowany. Wcześniej nie można teoretycznie go powiedzmy odpalić, no wiadomo, że też trochę czasu zajmuje złożenie, powiedzmy tutaj w tym przypadku rozrządu, ale jeżeli komuś by się to bardzo szybko na przykład udało, no to trzeba pamiętać, że 4 godziny trzeba odczekać po montażu, aby uszczelniacz się ułożył i żeby po prostu w pełni doszczelniał miejsce, które ma doszczelniać. Także o tym pamiętajcie. Oczywiście my tu mówimy właśnie o takich uszczelniaczach, takim typowym jednowargowym, teflonowym, bo jak macie taki ze sprężynką, tam nie ma takiego problemu. Tam praktycznie od razu po montażu można uruchamiać dany podzespół. Dobra, uszczelniacz sobie za chwilkę wyciągniemy. Na razie nie będziemy tam lali płynu chłodniczego, bo musimy sobie teraz odkręcić pompę. Dobra, teraz by się przydało to jakieś naczynko podłożyć. Dobra, dziś by tu się przydało podważyć tą pompiczkę. O, dobra, będzie wychodzić. Specjalnie, słuchajcie, nie wyciągałem jeszcze uszczelniacza wału korbowego, żeby nam płynu nie naleciało tam do oleju, do miski olejowej. No, oleju nie zmieniamy, więc nie będziemy sobie go rozrzedzać. Zobaczcie, pompa również Continental i z metalowym wirniczkiem. Teraz ciekawe, czy teraz ten Continental tu już w zamienniku, że tak powiem. Ciekawe, czy będzie miał też metalowy wirnik, czy już będzie miał plastikowy. Bo powiem wam, że nawet tego rozrządu już tam nie otwierałem, nie wczuwałem się w ten rozrząd jakoś specjalnie. Znaczy otwierałem, ale jakoś tam nie zaglądałem specjalnie, są jakieś śrubki dodatkowe na pewno do pompy, do wałka. Ale tam nie studiowałem całego zestawu. No dobra.
Umyjemy sobie to od razu. Ten płyn sobie przelejemy do tej większej miski. Dobra, od razu sobie pojedziemy po całości. Myjemy sobie z tego pyłu. Także tutaj, słuchajcie, chyba jednak to się nie pociło z miski, tu w tym rogu, tylko rzeczywiście spod uszczelniacza wału. Tak się zapowiada. Zaraz sobie to wszystko porządnie wydmuchamy. Tu jeszcze zobaczymy od razu pod kółkiem, czy się nie zebrało od jakiegoś syfu. Bo rzeczywiście sobie trochę tutaj poluzowaliśmy śruby i mogło nam się tutaj jakaś maziaja zrobić, żeby później nie było cyrku, że nam się kółko przesunie. Ok. To sobie wyczyścimy. Tutaj pompa się nam ładnie zaparła. Patrzcie, jakie śruby długie. It is Richard Duran, and you're listening to DMC Chart.
Słuchajcie, uszczelniacz wyciągnięty. Tylko teraz tak, zobaczcie jaki tu jest wżer. Ktoś tu, słuchajcie, trochę czop zmasakrował przy poprzedniej wymianie. Ktoś widocznie tutaj wymieniał już uszczelniacz i obawiam się, że teraz, słuchajcie, ten uszczelniacz może no może nie trzymać tak jak powinien. Zaraz wam pokażę. Już to będzie widać dobrze. Tutaj zobaczcie, odtąd aż dotąd ciągnie się tutaj takie, tu jest jedna sznyta i tutaj, słuchajcie, jest zmasakrowane. Tu jest zmasakrowane, ktoś tu się mocno, słuchajcie, wcześniej uskuteczniał. Mocno tutaj się ktoś doktoryzował, słuchajcie, nad tym uszczelniaczem i komuś nie poszło. Ja to, słuchajcie, spróbuję mimo wszystko spolerować delikatnie papierkiem. No miejmy nadzieję, że to będzie szczelne. Jakiś drobny papierek wezmę, spróbujemy to spolerować. No dobra. Dobra, udało mi się znaleźć jakieś tulejki. Zaraz zobaczymy, która najlepiej nam tutaj będzie pasowała. Dobra, zaczniemy od tej. No, ta by była w sumie prawie spoko, ale zaraz zobaczymy następne. Ta to jest to samo. Tu mam jeszcze taką. To w sumie też jest to samo. Ta to już widzę, że będzie za mała. No dobra, to weźmiemy sobie chyba tą białą. A taka najbardziej jest najgładsza. Dobra. Tam delikatnie sobie papierkiem spolerowałem. Drobniutkim, ale jakoś mega efektownie to nie wyszło. No nie wiem, no zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to, że nie będzie nieszczelności. Czekajcie, najpierw sobie założymy. Czekajcie, porównamy jeszcze ze starym. Nie, to jest to. Dobra. O. Dobra. Warga ładnie siedzi na tulejce. Dobra. Spróbujemy teraz ją zaaplikować. Żebym nie spieprzył tego uszczelniacza, bo mam tylko jeden. A powiem wam, czasami niestety uda mi się, w cudzysłowiu, spaprać montaż. Nie powiem, że nie, bo nie zawsze mi się udaje. 9 na 10 uszczelniaczy mi się udaje nabić, może więcej, ale czasami się zdarza, że niestety gdzieś mi krzywo coś pójdzie, za mocno gdzieś coś wbije, za głęboko.
No i trzeba kombinować drugi. Także trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie. Ja sobie zawsze przez nasadeczkę, młotek gumowy. Oczywiście równomiernie musi być nabity. No i dobra, chyba będzie ok. Dobra, teraz musimy to zostawić. Oczywiście to, tak jak wspominałem, to musi sobie odstać 4 godziny, żeby ten uszczelniacz nam się, warga nam się odpowiednio odkształciła, doszczelniła do czopu wału. I dopiero po 4 godzinach producent dopiero rekomenduje odpalenie auta. Także chwilę nam tu jeszcze zejdzie, żeby to poskładać. Nie wiem, czy 4 godziny, ale raczej chyba dzisiaj już sobie go nie będziemy odpalać, tylko jutro. Więc no dobra. No to co, składamy dalej, montujemy pompę wody i całą resztę. Dobra, wiecie co, zrobimy sobie może najpierw szybki unboxing zestawu rozrządu. Tak jak wspominałem, jest to Continental. Ok. Zobaczymy co tam mamy. Co tam mamy w zestawie. Pompa wody. No, pompa wody już widzę jest, zastanawiałem się z jakim wirnikiem będzie. Jest z metalowym. Jak najbardziej. Metalowy wirniczek. Przebiegówka, naklejeczka. O, widzę, że jest fajnie, bo mamy nawet nowe szpilki od rolki prowadzącej od napinacza. Pasek. Napinacz. Rolka prowadząca. Druga roleczka prowadząca. Trzecia roleczka prowadząca. Slowakia, INA. Tu mamy INE. Tu mamy sygnowane Continental. Tu mamy Slowakia, INA. Litens Made in Romania. No coś tam niby na tego Litensa, coś tam się trochę ludzie skarżyli. Nie wiem, ja nie miałem problemów na szczęście. Tfu, obym nie miał. Ale już widzę, że nie ma chyba śrubek do pompy wtryskowej, także będziemy musieli sobie stare zamontować. Mamy tylko śruby do koła zębatego wałka rozrządu. Także niestety do pompy wtryskowej nie mamy nowych śrub. Ale mamy za to dwie szpilki do napinacza i do rolki prowadzącej. Tej. Oczywiście śruba do tej rolki i nakrętka. To jest napinacza była? Napinacza chyba, tak? Nie, czy rolki prowadzącej. Napinacza. Dobra. Nie ma nic więcej. Nie ma. Dobra. Zamykamy. I
montujemy. No dobra, słuchajcie, zaczynamy od montażu pompy. Słuchajcie, uszczelkę, o-ring tutaj, pompy. Pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie smarujcie silikonem. Kurde, jak widzę silikonem te pompy zasmarowane, to po prostu mnie szlak trafia. Ja tu sobie delikatnie, słuchajcie, smaruję tylko Boschem Superfitem o-ring, ale to tylko dlatego, żeby on mi się tam łatwiej, fajniej wśliznął w gniazdo. Delikatnie dosłownie. O! Wśliznął się pięknie. Dobra, teraz tak. Śrubeczki od pompy. Gdzie są śrubeczki? Gdzie ja dałem śrubki od pompy? A tutaj. Dobra, słuchajcie, Autodata mi nie podaje. Ogólnie sobie zrobiłem całą rozpiskę, słuchajcie, wszystkich momentów, wszystkich poszczególnych elementów, jakie momenty mają być dokręcone. Autodata mi nie podaje momentu pompy, ale tutaj myślę, że gdzieś z 10-15 N sobie maksymalnie ustawimy. Piętnaście niutków ustawię. Dobra. Dobra. Wystarczy. Aha, teraz tak, no dobra, to pompa jest zamontowana, ale jeszcze musimy te dwie szpilki wymienić. Już Wam pokazuję, jak to zrobimy. Przy pomocy dwóch nakrętek 13, znaczy na klucz 13, nakrętki oczywiście śruba 8. Robimy tak zwaną kontrę. Czyli kontrujemy sobie dwie nakrętki, no i później odkręcamy szpilkę. Dziurawe łapy, dobra, jedna jest i z drugą robimy to samo. Ok, no i poszło, i paluszkami, pyk. I jest. Zobaczcie. Teraz to samo, słuchajcie, robimy z nowymi szpilkami. Czyli na nowe szpilki robimy również kontrę i przy pomocy tych kontr wkręcamy sobie nowe szpilki. Ja sobie oczywiście dam troszeczkę kleju do gwintów na końcówkę tutaj gwintu. W razie czego awaryjnie, w razie W, gdy żeby nam to się czasami coś nie odkręciło.
No dobra, stare szpilki mamy tutaj. Tutaj mamy nowe szpilki. Damy troszeczkę, znaczy tutaj na tej szpilce już jest nałożony oryginalnie klej do gwintów, ale tutaj na tą delikatnie troszeczkę tylko nałożymy. I z czuciem, nie za mocno dokręcamy. Tu nie musi być jakaś nie wiadomo jaka siła. Ok. Odkręcamy nakrętki. I tym sposobem mamy szpileczki wymienione. Tu sobie tylko zbiorę nadmiar kleju. Ok. Dobra, montujemy napinacz. Tutaj oczywiście pamiętajcie tą wypustką tutaj w to okienko. To o tutaj, zobaczcie. Pyk. I powiem wam, że ja też czasami troszeczkę tutaj kleju delikatnie, kropelkę taką malutką daję tu na końcówkę szpilki pod nakrętkę. Na wszelki wypadek. I tu też damy troszeczkę. Ok. Oczywiście tutaj nie dokręcamy, zostawiamy poluzowaną nakrętkę, bo będziemy sobie tutaj oczywiście nakrętką, znaczy tutaj tą podkładką napinacz. Dobra, montujemy sobie kółeczko. Ok. Dajemy nowe śrubki. Na te śruby nie daję kleju. Tutaj też oczywiście dokręcamy tylko palcem i to tak, żeby to koło nam chodziło luźno. Ok. Dobra. I zakładamy kółko na pompę. No i tutaj słuchajcie, na śrubę tej nowej dużej rolki prowadzącej, tutaj również delikatnie sobie damy kleju. Nie za dużo.
Dobra. Aha. I teraz tak, słuchajcie, te dwie rolki sobie dam na końcu. Najpierw sobie zarzucimy pasek. Oczywiście jeszcze musimy sobie koło tutaj zębate wału korbowego wrzucić. Dobra, teraz tak, co niektórzy będą na mnie psy wieszać, ale niestety no, nie przewidywałem tu pewnych kroków i muszę sobie zamontować z powrotem starą śrubę. Tak naprawdę powinno się tutaj za każdym razem montować nową śrubę, ale powiem Wam, niejednokrotnie robiłem to na starych śrubach przy wymianie uszczelniacza. Słuchajcie, mało w jakim rozrządzie mamy w zestawie nową śrubę wału korbowego. Z reguły wcześniej trzeba się zaopatrzyć w tą śrubę w ASO. Ale mówię, stara śruba jak najbardziej da radę, także sobie ją z potem użyjemy. Oczywiście też sobie delikatnie tutaj, dosłownie nałożę troszeczkę tylko kleju. O, taką małą kropelkę. Dosłownie na samym koniuszku. Ok. No dobra, i teraz tak, tu Wam teraz w tym momencie wrzucę rozpiskę, z jakim momentem poszczególne rolki dokręcamy. Tu Wam tylko tak jeszcze, żebyście tylko mieli ogląd. Ok, dobra, sobie to zaraz podokręcam. I tu Wam zaraz wrzucę, właśnie tak jak mówię, wszystkie, słuchajcie, poszczególne śruby, nakrętki, jakie mają momenty do kręcenia. Także w tym momencie leci rozpiska. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, ja Wam to wszystko puszczę, ten cały montaż teraz w przyspieszonym tempie. Ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, koła tutaj muszą być luźne, tak jak wspominałem, na pompie wtryskowej i na tutaj wałku rozrządu. I koła muszą być obrócone maksymalnie w prawo, jedno i drugie. Dlaczego? Ponieważ jak będziemy mieli założony pasek, będziemy napinaczem dopinać pasek, napinacz będzie szedł w tą stronę i będzie pasek również ciągnął w tą stronę i pasek będzie nam ciągnął, koło obracał w lewo. Czyli kompensując po prostu napięcie. Blokadą mamy zblokowany, tu jeszcze muszę włożyć blokadę. Blokadą mamy zblokowane wałek i pompę. Tu będziemy mieli zblokowane, tu będziemy mieli zblokowane. Tu zaraz sobie włożymy, pyk. Gdzie jest drugi pin? I tu jest drugi pin. O, tu zaraz sobie włożę dokładnie. I teraz tak, jak będziemy napinać napinacz, pasek będzie ciągnął nam koło w jedną i w drugą stronę. Znaczy w lewo, o jedno i drugie koło. Dlatego musimy sobie po prostu maksymalnie, czy tam prawie maksymalnie delikatnie, ewentualnie można luz sobie zostawić z lewej strony tutaj, ale z prawej ma być dużo większy luz. To zobaczycie sobie, jak Wam to wyjdzie z założonym paskiem, czy musicie sobie więcej, czy mniej zostawić tego miejsca, ale musicie pamiętać, żeby koła były obrócone w prawą stronę. Napinacz oczywiście napinamy, mamy nawet strzałeczkę, napinamy imbusem w prawą stronę i mamy tutaj wskaźnik, czyli ta strzałka ma się pokryć tutaj, słuchajcie, z tym wycięciem, czyli między tymi dwiema blaszkami. Czyli ma się pokryć z tym rowkiem. Ale to Wam jeszcze zaraz pokażę.
No i dobra, słuchajcie, teraz cała filozofia dopinania rozrządu. Tutaj jeszcze, słuchajcie, teoretycznie niby w Autodata podaje, że musi być włożony ten pin. No i trzeba sobie przejechać z tym włożoną blokadką, powiedzmy do końca, w drugą stronę, w pełnym zakresie. Cofamy, wyciągamy tą zawleczkę i w tym momencie już dopinamy finalnie. I zobaczcie, jak teraz pracuje koło. Jedno i drugie. Dopinamy i zobaczcie teraz tutaj, żebyście to dobrze widzieli. Tu zwróćcie uwagę na ten znacznik. Dojeżdżamy, pyk. No i w tym momencie ja sobie zawsze troszeczkę dalej przy tutaj bardziej prawej krawędzi dopinam sobie, dociągam sobie nakrętkę. Oczywiście łapię sobie ją wstępnie, bo będziemy sobie musieli jeszcze zakręcić wałem korbowym. Oczywiście nie zapomnijmy jeszcze dokręcić, nie możemy jeszcze oczywiście zapomnieć dokręcić, dociągnąć wału korbowego. Ja sobie za chwilę to zrobię. I teraz tak, jak już mamy wstępnie zablokowany napinacz, dociągamy sobie te 3 śruby i te 3 śruby. To mamy dociągnięte, pompa dociągnięta, tutaj dolna rolka jest, słuchajcie, już tutaj dociągnięta. Musimy sobie tylko tutaj śrubę wału korbowego dociągnąć, ja sobie za chwilkę to zrobię. No i w sumie tyle. Później 2 razy musimy zrobić 2 obroty wałem korbowym i sprawdzamy, czy pokrywają nam się oczywiście znaki. Jeżeli znaki nam się pokrywają, blokadki nam pasują tutaj na pompie, tutaj na wałku i tu na wale korbowym, no to znaczy, że temat mamy zamknięty. Później oczywiście sobie jeszcze VCDS-em sprawdzamy zapłon, kąt zapłonu, także no tak czy jak Wam jeszcze to wszystko pokażę. Ja muszę troszeczkę już się streszczać, bo już mi się kończy miejsce na karcie pamięci. Ale myślę, że to takie najważniejsze rzeczy udało mi się jeszcze zawrzeć. Dobra, ja sobie, słuchajcie, teraz dociągnę wał korbowy. Muszę sobie zablokować wieniec. Dociągnę sobie i zaraz wrócimy za chwilkę. No dobrze, więc słuchajcie, teoretycznie to by było na tyle. Więc tak, zobaczcie, dół pasuje, pompa pasuje, wałek rozrządu pasuje, no i napinacz pasuje. Także tyle filozofii. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na wszystkie postaram się odpowiedzieć.
No i dobrze, tym pięknym sposobem zakończyliśmy sobie na dzisiaj pracę przy Audi. Ja jeszcze dzisiaj nie odpalam, jeszcze damy chwilę sobie odpocząć, ułożyć się uszczelniaczowi na wale korbowym i odpalimy sobie auto dopiero jutro, także jutro sobie auto zagrzejemy, uzupełnimy sobie płyn. 5 płynu weszła, zeszło 5 z hakiem, 6, około 6 litrów spuściłem. 5 weszła, także z litr jeszcze musi wejść. Ale to jutro odpalimy, pompa jeszcze sobie tam zrobi obieg, auto musi się zagrzać. Także na dzisiaj tyle. Spotykamy się jutro. Trzymajcie się. No i dobrze, widzimy się, słuchajcie, w poniedziałek. Mamy dziś poniedziałkowy poranek. W piątek późnym wieczorem, jak kończyłem składać rozrząd, to mówiłem, że sobie zejdziemy w sobotę, odpalimy auto. Ja oczywiście sobie zszedłem na dół, odpaliłem auto, ale tylko tyle. Odpaliłem sobie auto i ustawiłem sobie równo tylko tutaj przy warsztacie. Jak widzieliście, jak kończyłem pracę, było już bardzo późno. I tylko tyle, że po prostu wypchnąłem sobie auto bez odpalania, pod kątem sobie się stoczyło pod garaż. Nie chciałem go odpalać z tego względu, że zakładaliśmy nowy uszczelniacz wału korbowego. Tam jeszcze miałem chwilę zabawy, żeby się delikatnie papierkiem troszeczkę popieścić tam z czopem wału korbowego, bo jak widzieliście, był troszeczkę zmasakrowany przez mojego poprzednika, który tutaj wymieniał rozrząd. Także miejmy nadzieję, że będzie wszystko szczelne. No, także wstępnie sobie, słuchajcie, dzisiaj ja już sobie odpaliłem auto jeszcze raz. On się wstępnie już zdążył zagrzać. Teraz ma jakieś, nie wiem, 60, może 70 stopni. Trochę płynu dolałem. Jeszcze muszę troszeczkę płynu uzupełnić. I teraz co? Słuchajcie, nam zostało. Odpalimy sobie VCDS-a, sprawdzimy sobie synchronizację rozrządu. Odpalimy sobie laptopik. Dobra, laptopik niech się uruchamia. Sprawdzimy sobie synchronizację. Słuchajcie, wrzuciłem shorta z Valentym, jak widzieliście. I słuchajcie, w międzyczasie co najmniej 2 osoby zarzuciły mi, że jest źle złożony rozrząd. A dlaczego? No, uzasadniały to tym, że fasolki, które słuchajcie, są na kole zębatym pompy wtryskowej, no, powiedzmy, śruby są za bardzo z jednej strony fasolki. Słuchajcie, po to są te fasolki, żeby te fasolki wykorzystać do regulacji. Oczywiście śruby i te fasolki są na kole zębatym wałka rozrządu i na kole pompy wtryskowej. I tak jak mówię, po to one są. Służą do regulacji. Oczywiście nie możemy tego zrobić, tak, żeby po prostu koło opierało się z jednej czy z drugiej strony na śrubie, znaczy fasolka, czy inaczej śruba, żeby się opierała o fasolkę, o krawędź wewnętrzną fasolki, jedną czy drugą, lewą czy prawą. Oczywiście można było to zrobić bardziej symetrycznie dla oka, żeby to jakoś może wyglądało. W niczym to w ogóle nie przeszkadza. Pompa wtryskowa była zablokowana blokadą w takim położeniu, w jakim miała być zablokowany. Wałek rozrządu był zablokowany również w takim położeniu, jaki miał być zablokowany. I wał korbowy, więc wszystkie te 3 elementy były ze sobą zsynchronizowane. A to, że na fasolkach, powiedzmy sobie, przeregulowałem, koło jest ustawione bardziej w jedną czy w drugą, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Także nie opowiadajcie mi takich głupot, że jest źle ustawiony rozrząd, bo się po prostu... No słuchajcie, no nie znacie, no, na to wygląda, bo jeżeli byście wiedzieli, na czym polega wymiana tego rozrządu, obejrzyjcie ten film,
no to w sumie teraz to już jest wcześniejszy moment filmu, no to jeżeli już to obejrzeliście, no to już wiecie, na czym to polega i nie będziecie chyba więcej opowiadali takich głupot. Co więcej, słuchajcie, uruchomimy sobie właśnie teraz VCDS-a, podłączymy sobie VCDS-a. Auto oczywiście do sprawdzenia kąta synchronizacji powinno być no, teoretycznie rozgrzane do temperatury roboczej, czyli tam 90 stopni. Teraz ma jakieś tam 60, tak jak mówię, 70, ale sobie teraz tak sprawdzimy ten kąt synchronizacji. Jestem pewien, że będzie bliski, że kąt będzie bliski zeru. No, może. Czasami mi się zdarza, że mimo tego, że ustawię na blokady rozrząd, słuchajcie, czy to w 1.9 czy w 2 litrówce, no to czasami delikatnie, minimalnie tą synchronizację trzeba gdzieś tam podregulować. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj, jeżeli trzeba będzie, to bardzo delikatnie. Ale skłaniam się bardziej ku temu, że nie trzeba będzie nic tutaj ruszać. Także myślę, że wszystkie Wasze tutaj wątpliwości w tym momencie rozwiejemy. No zobaczymy zresztą. Dobra, słuchajcie, to co? Ja sobie zaraz w międzyczasie płyn doleję już tam do stanu, a w tym momencie podłączymy sobie VCDS-a. Podłączymy sobie VCDS-a. I zobaczymy, jak wygląda synchronizacja. Czekajcie. Ok. Zobaczymy, jak wygląda synchronizacja. Także mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości i niedowiarków rozwiejemy. No, chyba że się nie znam. Może wiecie coś, czego ja nie wiem. Dobra, uruchomimy sobie VCDS-a. Kurde, jakieś głupoty tu jeszcze wyskakują. Dobra, uruchomiamy VCDS-a. Kluczyki, włączamy zapłon. Ok. Jak widzicie, temperatura jest jakieś około 60 stopni. Mniej więcej. Około 60 stopni. No i teraz tak. Jak sprawdzamy synchronizację? Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Więc tak. Wchodzimy w wybór. Oczywiście silnik. Dobra, poczekam aż sobie tutaj pomieli. Dobra, wiecie co, tu chwilkę będzie chyba mielił. Ten nowszy auto tam troszeczkę dłużej mieli. Mam troszeczkę starszą wersję VCDS-a, ma już kilka lat. Dobra, w międzyczasie sobie uzupełnimy jeszcze płyn chłodniczy. Zrobimy tak, żeby było bez cień, żebyście nie mówili, że coś tutaj gmerałem. Dobra, podlałem pod max. Pewnie jeszcze troszeczkę pewnie jeszcze mam tutaj układ upije płynu. Dobra, kręcimy koreczek. Ok. Dobra. Zobaczymy, czy przetworzył dane. Przetworzył, dobra. Najpierw sobie od razu zobaczymy z ciekawości, czy jakichś kodów błędów nie ma. Nie ma nic, czyściutko. I teraz tak. Słuchajcie, tutaj akurat mamy protokół UDS, więc nie mamy bloków pomiarowych. Musimy wejść sobie w pomiary
tutaj w pomiary rozszerzone. I tu będziemy sobie sprawdzać kąt synchronizacji. No i teraz tak, słuchajcie, tutaj z tej listy, no ta lista jest dosyć długa. Musimy sobie znaleźć synchronizację, żeby sobie przyspieszyć, to wpiszę, tu możemy sobie od razu wpisać w tym polu. Ja sobie wpiszę kąt przyspieszenia, pochylenia, status kąta pochylenia. Nie, to żadna z powyższych. Dobra, wpiszemy inaczej, wpiszemy synchronizacja. Synchronizacja. Uruchomienie silnika. No nie, to nie jest to żadne z powyższych. Czekajcie. Jakoś inaczej musi być opisane tutaj. Z reguły jak wpisuję kąt synchronizacji, to mi od razu wyskakuje, ale nie wiem czemu teraz nie chce wyskoczyć. A dobra, czekajcie, widzicie? Część opcji mamy po angielsku, część parametrów opisanych. To wpiszemy sobie może torsion. Też nie ma. Torsion. No to powiem wam, że teraz zgłupiałem trochę. Czekajcie, wpiszemy jeszcze wałek. Jest. Dobra, czyli tak, to nie będzie. I zobaczcie teraz, jaka tu jest sytuacja. Widzicie, w większości przypadków mamy kąt synchronizacji mamy opisany pod opisem kąt synchronizacji. A tutaj, słuchajcie, zobaczcie, jest inaczej to opisane. Ja już teraz sobie przypomniałem. Jest adaptacja wałka rozrządu strony ssącej. I teraz tak, wybieramy sobie to, czyli przypominam, adaptacja wałka rozrządu. No i dobra. Odpalimy sobie teraz auto. Dobra, odpalimy sobie auto. No i teraz patrzymy. No i zobaczcie. 0,11. 0,11. Czyli praktycznie ideał. Słuchajcie, ja zawsze sobie ustawiam, słuchajcie, kąt synchronizacji na 0. Niektórzy ustawiają trochę na minusie, niektórzy na plusie. Z jednej strony troszeczkę mniej pali, z drugiej strony lepsze przyspieszenie. Ja ustawiam tak, jak jest fabrycznie, jak powinno być fabrycznie, czyli zawsze ustawiam na 0. Przy wymianie rozrządu. Jeżeli ktoś się chce bawić, powiedzmy, z kątem z zapłonem, no to już jest inna bajka. Ale mówię, ja zawsze ustawiam na 0. No i zobaczcie, mamy 0,11, także tak jak mówiłem, nic nie regulujemy, nic nie dotykamy. Słuchajcie, norma jest od -3 do +3, więc tutaj kompletnie nic nie trzeba ruszać. Jest kompletne 0,11, czyli praktycznie, no nie wiem, czy by mi się udało bliżej 0 dojść, bo tu już jest naprawdę ułamek kąta. Także myślę, że w tym momencie wszystkie niedowiarki przekonały się, że synchronizacja jest ustawiona, znaczy rozrząd jest ustawiony dobrze. Ale jeszcze mało tego, zgasimy sobie teraz silnik. Zgasimy sobie silnik. Zobaczcie, żeby nie było, parametr się zmienił. Zgasimy sobie silnik i słuchajcie, ja wam zdejmę osłonę rozrządu. Znaczy zobaczę, że będzie taki w miarę dostęp do niej. I zobaczycie, że nic tam nie zmieniałem. Tak jak fasolki były pokazane na szorciku, tak fasolki zostały. Przechodźcie, bez żadnych cięć robimy. Czekajcie, teraz tak, gdzie was tutaj usadowić? Tu was może na razie usadowię. Dobra. Tu was usadowię.
Słuchajcie, założę sobie tylko rękawiczki. I wkrętaczek płaski, żeby wypiąć klamerki. No i dobra. Chodźcie, zobaczcie. Tak jak na filmie, na szorciku. Zobaczcie. Na wałku rozrządu nic nie jest ruszone. Tak jak było, możecie sobie porównać. I na kółku pompy wtryskowej również zostało tak jak jest. Panie Walenty, co? Będzie to chodzić? Kluczem dynamometrycznym pan tam wszystko podokręcał tak jak trzeba? Co? Jaki dynamometr? To jest kurna dynamometr, człowieku. Gwarancja do bramy i się nie zdamy. Także tak jak widzicie... Czekajcie, tak chcę, żebyście dobrze widzieli. Zobaczcie, śruba nie jest oparta, bo zobaczcie, tutaj macie szczelinę, widzicie tą szczelinę? No, że tu jest troszeczkę większa szczelina, no to o niczym tak naprawdę to nie świadczy. O niczym to nie świadczy. Tak jak wspominałem, po to są fasolki, aby z nich korzystać, aby używać ich do regulacji. No, także co, zakładamy osłonę, przejedziemy się, zobaczymy jak auto się zachowuje. Moim zdaniem wszystko powinno być w porządku. Z synchronizacją nic kompletnie nie będziemy ruszać. No, także tyle. Dobra, słuchajcie, czyli co? Ja sobie zakładam sobie osłonki, odpinamy VCDS-a, jedziemy na przejażdżkę. Dobrze, słuchajcie, póki jeszcze mamy niezałożone osłony rozrządu, warto byłoby jeszcze wspomnieć, wytłumaczyć Wam, jeżeli mielibyście taką potrzebę, jak wyregulować kąt synchronizacji. Słuchajcie, tej regulacji dokonujemy tylko i wyłącznie na tym kole. Tylko i wyłącznie na tym kole, czyli kole wałka rozrządu. Potrzebne będą nam narzędzia takie jak klucz 13 do poluzowania tych trzech śrub i klucz 18, którym będziemy dokonywać regulacji tutaj na tej centralnej śrubie wałka rozrządu. Oczywiście teraz nie będziemy tego robić, bo tutaj jak widzieliście nie mamy takiej potrzeby. Rozrząd jest ustawiony idealnie, synchronizacja jest idealna, ale tylko chciałbym Wam tak mniej więcej schematycznie pokazać, o co chodzi. Więc tak, kluczem 13 luzujemy sobie te trzy śrubki. Luzujemy je oczywiście na tyle, żebyśmy mogli je palcem powiedzmy odkręcić. Oczywiście nie za mocno, żeby kółko nam gdzieś tutaj nie zjechało. Później zakładamy sobie klucz 18 na śrubę centralną i w tym momencie tak naprawdę tylko tutaj dokonujemy regulacji. I teraz tak, w zależności czy mamy powiedzmy ustawioną w danym momencie synchronizację bardziej na plus, czy bardziej na minus, od tego zależy, w którą stronę tutaj przesuwamy, przekręcamy jakby tym kluczem wałek rozrządu. I teraz tak, jeżeli mamy bardziej na minusie i potrzebujemy, wartość bardziej na minusie i potrzebujemy przybliżyć się bardziej do wartości plusowej, to w tym momencie przesuwamy wałek w tą stronę. Tak jak mamy silnik powiedzmy tutaj wzdłużny, ustawiony wzdłużnie, to przesuwamy w lewo wałek rozrządu, bo koło stoi w miejscu, mamy poluzowane 3 śruby i sam wałek przesuwamy delikatnie w lewo. Oczywiście nie robimy tego na hama, czyli nie od brzegu fasolki do brzegu fasolki, tylko delikatnym puknięciem. To są dosłownie minimalne, są dosłownie milimetry, nawet można powiedzieć milimetr po milimetrze dokonujemy tej regulacji.
pukniemy, nawet wiecie co, można sobie nawet delikatnie, ja sobie nawet czasami robię, jak ustawiam, tu sobie robię kreskę, tutaj na kołnierzu śruby i tutaj też na kole zębatym i w tym momencie widzę mniej więcej, jak mamy przesunięcie po regulacji kółka względem śruby, kołnierza śruby. No i tak, jeżeli mamy, tak jak mówię, mamy bardziej na minusie, chcemy na plus, no to bardziej wałek przesuwamy kluczem w lewo. Jeżeli bardziej mamy na plusie i potrzebujemy sobie przejść na minus, no to w tym momencie bardziej sobie tutaj dojeżdżamy kluczem w tą stronę, na minus. No i później oczywiście po każdym takim przeregulowaniu musimy sobie dokręcić te 3 śruby, żeby przy odpaleniu to koło nam po prostu się nie przekręciło, żebyśmy sobie tam jakiejś biedy nie narobili. Teoretycznie raczej chyba, chociaż mówię, raczej chyba kolizji nie będzie, ale głowy nie dam, bo nigdy tego nie próbowałem. Ale słuchajcie, zawsze sobie dokręcajcie, zawsze trzeba dokręcić. Dokręcajcie sobie tak dosyć no mocno, no wiadomo, że z czuciem, żeby po prostu koło było zablokowane. No i oczywiście jak sobie już zablokujemy po jakiejś takiej wstępnej regulacji, idziemy sobie do auta, odpalamy VCDS-a, odpalamy auto, sprawdzamy sobie jakiś jest kąt, no i w tym momencie w miarę potrzeby, czy to mamy bardziej na plusie, czy bardziej na minusie, gasimy auto, podchodzimy i w odpowiednią stronę dalej regulujemy tutaj wałkiem za pomocą klucza 18, luzując 3 śruby. No i tak dopóki nie uzyskamy satysfakcjonującej nas wartości. W moim przypadku jest to 0, ponieważ tak jak wspominałem, ja zawsze ustawiam synchronizację na 0. No i to w zasadzie byłoby tyle. Dobra, więc co? Zakładamy osłony i pojedziemy się przejechać, zobaczymy, czy wszystko w porządku. No, tyle. Dobra, przejedziemy się, zobaczymy, czy wszystko gra. Silniczek pracuje ładnie, bardzo ładnie reaguje na gaz. Jest dynamika, także kolejna naprawa zakończona sukcesem, ale jeszcze zaraz Wam pokażę. Nie złapię tylko sobie pełne 90 stopni temperaturę i zaraz jeszcze raz sprawdzimy synchronizację. Tam się praktycznie nic nie powinno za bardzo zmienić, ale dla niedowiarków bardzo fajnie.
chwilkę gdzieś tutaj się jeszcze zatrzymamy. I sprawdzimy jeszcze kąt synchronizacji. Dobra. Zatrzymamy się tutaj na poboczu. Ok. No i dobra. No i właśnie to start, stop. Nie mógłbym z tym jeździć, słuchajcie. Jedyne co możemy zrobić, to wyłączyć tutaj. Wiem, że są też opcje, że można sobie opcję start, stop wyprogramować. Bo powiem wam, że trochę to jest dla mnie byłoby denerwujące, gdybym przy każdym zatrzymaniu się silnik by mi gasł. Dobra, więc tak, wchodzimy sobie ponownie w pomiary rozszerzone. Szukamy sobie tutaj, była adaptacja, tak? To się nazywało adaptacja wałka. Adaptacja wałka jest. Pyk. Aha, dobra, wiecie co? Muszę jeszcze raz uruchomić VCDS-a, bo przy wyłączonym zapłonie on później to już mi nie trybi. I po nowym włączeniu, jeżeli nie zamknę programu, więc muszę jeszcze raz wejść sobie. Idź obok komunikacji. Dobra, muszę go całkiem wyłączyć i jeszcze raz uruchomić. Wybór, silnik, czekajcie, co jest? Coś mi tu nie trybi. Wtyczka. Czemu mi nie trybi? Czekajcie, odłączymy jeszcze raz. Silnik teraz powinien zatrybić. Teraz oczywiście chwilę musimy poczekać, żeby sobie tam pomielił. No to właśnie tak to jest. Im świeższe auto, tym ten VCDS mi tutaj tym dłużej mi mieli. O dobra, wskoczyło. Sprawdzimy sobie od razu na wszelki wypadek kody błędów. Nic nie ma. Czyściutko. Wracamy. No i oczywiście wchodzimy w pomiary rozszerzone. I jeszcze raz. Adaptacja. Adaptacja wałka rozrządu strony ssącej. No i zobaczcie, teraz na ciepłym w ogóle całkowicie zero wskoczyło. Popatrzcie. Widzicie? Całkowicie wskoczyło zero, czyli po prostu jest idealnie w tym momencie. Także no jak widzicie, no, rozrząd źle złożony, bo fasolki są nie w tym miejscu. Znaczy, bo komuś nie pasowały fasolki, że z jednej strony za duży, z drugiej strony za mały luz. Dobra, słuchajcie, więc tak, w takim razie kończymy sobie ten odcineczek w tym momencie. Widzieliście pełną wymianę. Słuchajcie, nie pokazywałem wam krok po kroku, śrubka po śrubce, demontażu, montażu tego dzioba. Film by trwał dosyć długo. Tutaj chciałem się skupić jedynie na tym rozrządzie, na tym silniku dwulitrowym, ponieważ występuje on w wielu autach z grupy Waga, więc pewnie będzie dla wielu was przydatny. No i co? Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że film się przyda, tutorialik, i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Także trzymajcie się, cześć!